Zatrzymaj się na chwilę i rozejrzyj. Ludzie biegną do pracy, której nienawidzą, by kupować rzeczy, których nie potrzebują, próbując wypełnić pustkę, która nigdy nie znika. Świat jest okrutną maszyną, która mieli marzenia i wypluwą rozczarowania. Od momentu narodzin jesteśmy skazani na egzystencję naznaczoną bólem, pragnieniem i w końcu zapomnieniem. Arthur Schopenhauer, jeden z najbardziej pesymistycznych filozofów w historii, widział tę rzeczywistość bez filtrów. Dla niego życie nie jest darem, ale ciężarem. Cierpienie jest istotą egzystencji, a przyjemność, kiedy istnieje, jest jedynie tymczasowym brakiem bólu. Jego słowami, życie oscyluje jak wahadło między cierpieniem a nudą. Wszystko, czego szukamy, miłość, pieniądze, uznanie, to tylko daremne próby ucieczki od pustki. Jeśli osiągamy to, czego pragniemy, wpadamy w nudę. Jeśli nie osiągamy, pogrążamy się w frustracji. A co najgorsze, w końcu nic z tego nie ma znaczenia, bo śmierć czeka na nas jako wielki wyrównywacz, obojętny na nasze cierpienie czy osiągnięcia. Ale ta myśl to nie tylko abstrakcyjna filozofia. Potwierdza się każdego dnia w prawdziwym życiu. Spójrz na historię ludzkości. Niekończące się wojny, bezlitosne choroby, ludzie spędzający całe życie walcząc o okruchy. Cierpienie jest istotą wszystkiego, a ignorowanie tego to jedynie oszukiwanie samego siebie. Wyobraź sobie psa goniącego własny ogon. Kręci się, stara się, prawie go łapie, ale nigdy nie może go złapać. Jeśli przypadkiem ugryzie końcówkę, czuje chwilową ulgę, ale wkrótce pojawia się ból i cykl zaczyna się od nowa. Teraz zastąp psa dowolną istotą ludzką, a ogon tym, co nazywamy szczęściem. To mechanizm życia. Niekończący się wyścig za czymś, co ostatecznie nigdy nas nie zadowala. Schopenhauer zrozumiał to lepiej niż ktokolwiek inny. Dla niego życie rządzi się okrutną zasadą. Pragnienie jest źródłem cierpienia. Wszystko, czego chcemy, wszystko, czego szukamy, rodzi się z braku, z nieobecności. I ta nieobecność nas dręczy. Chcemy pieniędzy, bo nie mamy wystarczająco. Chcemy miłości, bo czujemy samotność. Chcemy uznania, bo boimy się być nieistotni. Pragnienie nas porusza, ale też torturuje. Pragnienie samo w sobie jest istotą cierpienia. Schopenhauer. Teraz załóżmy, że przez łód szczęścia lub ogromny wysiłek osiągasz to, czego pragniesz. W końcu zdobywasz ukochaną osobę, kupujesz wymarzony samochód, zdobywasz sławę lub pieniądze. I co dalej? Co się dzieje? Przyjemność, którą odczuwamy osiągając cel, jest krótka, niemal ulotna. Początkowa ekscytacja szybko znika i nowa pustka zajmuje jej miejsce. Wkrótce potrzebujesz czegoś innego, by wypełnić tę egzystencjalną dziurę. Schopenhauer opisał tę pułapkę jako rodzaj psychologicznego więzienia. Człowiek żyje między dwoma równie żałosnymi stanami: cierpieniem braku, gdy czegoś pragniemy i nie osiągamy, i nudą zdobyczy, gdy osiągamy, ale szybko zdajemy sobie sprawę, że to nas nie dopełniło. Życie więc oscyluje między bólem a pustką. Nie ma środkowego stanu. Wystarczy spojrzeć na świat wokół nas, by potwierdzić tę prawdę. Ile razy słyszeliśmy o celebrytach, którzy mają wszystko: pieniądze, sławę, urodę, a mimo to pogrążają się w depresji. Robin Williams, jeden z największych komików wszechczasów, który rozśmieszał miliony ludzi, popełnił samobójstwo. Anthony Bourdain, który podróżował po świecie, doświadczając kulinarnych przyjemności, również. Mieli wszystko, o czym większość ludzi marzy, a mimo to nie znaleźli spokoju. Filozof nie byłby zaskoczony. Według Schopenhauera ekstremalne bogactwo i sława nie są skrótami do szczęścia, ale pułapkami prowadzącymi do rozpaczy. Kiedy nie ma już nic do pragnienia, pozostaje tylko pustka. Bogactwo jest jak woda morska. Im więcej pijemy, tym bardziej jesteśmy spragnieni. Jeśli ta wizja wydawała się ponura, współczesna nauka tylko ją wzmacnia. Nasz mózg jest zaprogramowany, by nigdy nie być zadowolonym. System dopaminy, odpowiedzialny za przyjemność, działa w okrutny sposób. Uwalnia przyjemność przed zdobyciem. Ale gdy już osiągniemy to, czego chcemy, ekscytacja szybko znika. Rezultat? Wieczny powrót do początku. Jeśli jest coś, czego ludzkość odmawia zaakceptowania, to fakt, że wszechświat po prostu się nami nie przejmuje. Lubimy wierzyć, że życie ma cel, że istnieje kosmiczna sprawiedliwość, że cierpienie prowadzi do jakiejś nagrody. Ale prawda, naga i surowa,
jest taka, że egzystencja rządzi się własnymi zasadami, a te zasady nie zostały stworzone dla naszego dobra. Schopenhauer widział to z brutalną jasnością. Świat jest ślepym mechanizmem bólu i przetrwania. Natura nie dba o nasze szczęście, nasz ból czy nasze marzenia. To, czego ona chce, jeśli w ogóle możemy powiedzieć, że czegoś chce, to jedynie kontynuacja życia. A życie, jak dobrze powiedział, jest niekończącym się łańcuchem cierpienia. Od małego uczy się nas podziwiać naturę. Błękitne niebo, zielone pola, majestatyczne góry. Ale ta naiwna wizja ignoruje brutalną rzeczywistość egzystencji. Las może wydawać się piękny, ale w jego wnętrzu drapieżniki rozszarpują ofiary, choroby trawią ciała, młode są pożerane, zanim jeszcze nauczą się chodzić. Schopenhauer widział naturę jako spektakl horroru, gdzie każda istota walczy o przetrwanie kosztem innej. Jeśli chcemy zmierzyć stopień szczęścia jakiejkolwiek istoty, nie powinniśmy pytać o przyjemność, której doznaje, ale o ból, który odczuwa. Przyjemność ostatecznie jest tylko tymczasową nieobecnością bólu. A gdy przyglądamy się bliżej, widzimy, że ból jest prawdziwą substancją świata. Pomyśl, co to znaczy być człowiekiem. Od urodzenia jesteśmy delikatni i zależni, poddani głodowi, zimnu, strachowi. Dorastamy i jesteśmy uwarunkowani do walki o status, pieniądze, akceptację, nieskończone poszukiwanie bez trwałej nagrody. Starzejemy się, widzimy, jak nasze ciała marnieją, wspomnienia zawodzą, bliscy odchodzą i w końcu umieramy. Często powoli, samotnie i boleśnie. Historia Hawkinga na przykład jest często opowiadana jako triumf ludzkiego ducha, ale zobaczmy to bez złudzeń. Błyskotliwy człowiek, skazany na obserwowanie, jak jego ciało powoli gnije, podczas gdy jego umysł pozostawał nienaruszony. Gdyby wszechświat miał choćby ślad sprawiedliwości, to nigdy by się nie zdarzyło. Świat jest cierpieniem, natura jest obojętna, a szczęście jest iluzją. Ale jak to się dzieje, że wciąż trwamy? Jak to możliwe, że miliardy ludzi budzą się każdego dnia, idą do pracy, zakochują się, planują i idą naprzód, jakby życie miało jakieś znaczenie? Odpowiedź jest brutalna. Kłamstwa. Ludzkość przetrwa, bo się oszukuje. Tworzymy pocieszające narracje, ideologie, religie, marzenia o postępie. Wszystko, by zamaskować fakt, że jesteśmy uwięzieni w bezsensownym cyklu bólu i frustracji. Większość ludzi nie zastanawia się nad życiem. W przeciwnym razie nie mogliby znieść życia. Od zarania dziejów religia była najwyższym środkiem przeciwbólowym. Obietnica nieba, boskiej sprawiedliwości, wyższego celu służyła, by dać nadzieję cierpiącym. Ale w wizji Schopenhauera religia to nic innego, jak konieczne samooszukiwanie się. Zwykły człowiek musi wierzyć, że istnieje ukryte znaczenie w bólu, że istnieje rozliczenie po śmierci, ponieważ stawienie czoła rzeczywistości byłoby nie do zniesienia. Ale prawda jest taka: nikt nas nie obserwuje. Żadna wyższa istota nie zapisuje naszych dobrych uczynków. Żadna nagroda nie czeka na końcu drogi. Ból, który odczuwamy, nie ma celu, jest po prostu konsekwencją istnienia. Gdyby Bóg stworzył ten świat, nie chciałbym być tym Bogiem, bo nędza świata złamałaby mi serce. Kiedy religia zaczyna zawodzić, nowoczesne społeczeństwo oferuje inne kłamstwo – postęp. Nauczono nas, że powinniśmy pracować, zdobywać, budować coś. Mówią, że życie ma sens, bo możemy pozostawić spuściznę. Ale to tylko kolejny trik, by utrzymać nas zajętymi, prawda? Praca to tylko forma rozpraszania uwagi. A potem mamy największą ze wszystkich iluzji – miłość. Uczono nas, że miłość jest sensem życia, że znalezienie właściwej osoby przyniesie szczęście. Ale Schopenhauer widział miłość inaczej, jako biologiczny trik. Kochamy nie dlatego, że jest coś boskiego w miłości, ale dlatego, że natura nas tak zaprogramowała. Miłość to nic innego jak ewolucyjny mechanizm zapewnienia reprodukcji. Odczuwamy pociąg, pożądanie, pasję. Wszystko dlatego, że życie chce się powielać. Ale, podobnie jak każde inne pragnienie, miłość również skazuje nas na cierpienie. Jeśli jesteśmy odrzuceni, cierpimy. Jeśli zdobywamy to, czego chcemy, szybko się nudzimy. Jeśli pozostajemy zakochani, stawiamy czoła zazdrości, kłótniom, rutynie, rozczarowaniom.
A nawet najszczęśliwsze pary są w końcu rozdzielane przez śmierć. Jest taki moment w życiu, gdy wszystko cichnie. Hałas świata, rozproszenia, puste obietnice. Wszystko znika. I przez chwilę prawda ukazuje się naga, bez upiększeń. Co pozostaje? Tylko pustka. Większość ludzi unika tego momentu za wszelką cenę. Żyją zajęci, rozproszeni, biegając tam i z powrotem, topiąc się w mediach społecznościowych, narkotykach, pracy, związkach, wszystkim, by nie stanąć twarzą w twarz z tym, co kryje się za kulisami istnienia. Ale prędzej czy później cisza nadchodzi. Człowiek jest zwierzęciem metafizycznym, a gdy staje twarzą w twarz z próżnią istnienia, jego pierwszą reakcją jest rozpacz. Kiedy iluzja pęka, co pozostaje? Pewność, że wszystko jest tymczasowe. Szok zrozumienia, że nic naprawdę nie ma znaczenia. Udręka wiedzy, że nikt nie może uciec. Ból nie jest błędem, nie jest przypadkiem, nie jest wadą systemu, jest samym systemem. Człowiek został zaprojektowany, by cierpieć. Cierpienie nie jest szczegółem życia, jest tym, co utrzymuje życie w ruchu. Schopenhauer ze swoją bezlitosną filozofią wiedział o tym, zanim współczesna nauka to potwierdziła. Dla niego istota ludzka jest niewolnikiem swoich pragnień, skazanym na wieczną frustrację. Ludzki umysł jest kontrolowany przez nieświadome procesy, a szczęście nigdy nie było ewolucyjnym priorytetem. Twój mózg nie został zaprojektowany, by uczynić cię szczęśliwym. Został zaprojektowany dla przetrwania. Oznacza to, że zawsze będziesz odczuwać strach, bo strach utrzymuje cię w czujności. Zawsze będziesz pragnąć więcej niż masz, bo pragnienie gwarantuje, że będziesz dalej dążyć do zasobów. Nigdy nie będziesz zadowolony, bo zadowolenie prowadzi do stagnacji. Koncepcja szczęścia to biologiczne oszustwo. Przyjemność istnieje tylko jako mała, tymczasowa nagroda. Trik, by utrzymać cię w wyścigu, ale szybko znika i pustka wraca. Życie utrzymuje cię głodnym. Na zawsze. A jeśli to wszystko jest okrutną grą, jak reagujemy? Jak żyć wiedząc, że jesteśmy więźniami systemu cierpienia i kłamstw? Jeśli Schopenhauer miał rację, jeśli nauka to potwierdza, jeśli nie ma wyjścia, co nam pozostaje? Odpowiedź jest brutalnie prosta. Maksymalnie ograniczyć nasz udział w grze życia. Niczego nie pragnąć, niczego nie oczekiwać. Żyć w możliwie najbardziej minimalny sposób. Jak mnich, który porzuca wszystkie iluzje i akceptuje nicość. Życie jest do dupy, a potem umierasz. Życie jest iluzją. Już to zauważyłeś. Świat oszukiwał cię od początku. Zmuszał cię do wierzenia w puste obietnice. Dawał ci fałszywe nadzieje. A w końcu wszystko sprowadza się do tego samego nieuniknionego przeznaczenia. Ale tutaj, na tym kanale, nie uciekamy od prawdy. Nie ukrywamy absurdu istnienia. Nie sprzedajemy ci pocieszających kłamstw. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że już czujesz, że coś jest nie tak ze światem. A teraz pytanie. Czy będziesz dalej żył na autopilocie, czy pogłębisz swoją wizję rzeczywistości? Zostań członkiem kanału i uzyskaj dostęp do ekskluzywnych treści, głębszych dyskusji, unikalnych analiz, społeczności, która nie zadowala się iluzjami. Jeśli czujesz, że nie należysz do tego świata powierzchownego optymizmu, to jest twoje miejsce. Wesprzyj nas super podziękowaniem. Pokaż, że cenisz prawdę. W świecie, gdzie wszyscy chcą cię rozproszyć i znieczulić, ten kanał istnieje, by przypominać ci o tym, co naprawdę ważne. Zrozumieć rzeczywistość taką, jaka jest, a nie taką, jaką chcieliby, żeby była. Pytanie jest proste. Czy nadal udajesz, że wszystko jest w porządku? Czy dołączasz do nas, by stawić czoła prawdzie bez strachu? Decyzja należy do ciebie.